Witajcie! Dzisiaj zrobimy pyszny sernik kajmakowy, łaciaty, na kakaowym spodzie kruchym. Pyszny, kremowy, mięciutki. Idealny na Wielkanoc, szybki do zrobienia i długo może postać przez całe święta i do tego nie musi stać w lodówce. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od przygotowania kruchego kakaowego ciasta. Musimy sobie przesypać do miski robota suche składniki. Najpierw mąka 300 g, mąka pszenna tortowa, 2 łyżki kakao, 80 g cukru, łyżeczka proszku do pieczenia. Zamieszam krótko składniki. Teraz jeszcze dodam 2 żółtka, 150 g zimnego masła, Dodaję jeszcze 2 łyżki gęstej śmietany. U mnie 18%. I około łyżeczki ekstraktu waniliowego. Możecie jak zamian dać łyżeczkę cukru waniliowego, jeśli nie macie. I wyrabiamy gładkie ciasto. Ciasto mamy gotowe. Możemy robić dalej. Mam blaszkę 25 na 30 cm i zaraz sobie na spodzie ułożę jedną część mojego ciasta. Muszę je podzielić na 3 części. 2 części zostawiam i teraz wyłożę je na spód, a jedną część później zetrę na wierzch mojego ciasta. Na razie owinę ją w folię spożywczą i wstawię do zamrażalnika na około 10-15 minut, żeby później łatwo mi się to starło na wierzch. Teraz 2 części, które zostawiłam, użyję do wylepienia spodu w blaszce. Najlepiej odrywać sobie po kawałeczku i układać. Na koniec jeszcze rozgniotę i wyrównam w całej blaszce. Tak jest po prostu najszybciej i najłatwiej. Możecie, jeśli wolicie, rozwałkować ciasto i przenieść na blaszkę. Ja jednak wolę tym sposobem, ponieważ chcę, żeby mój spód nie był całkowicie równy, bo ciasto ma być łaciate. Zalepiam po prostu tak, żeby nie było dziur. Stawiam do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni i podpiekę go przez około 10 minut. Ciasto podpieka się w piekarniku. Mamy kilka minut, żeby zrobić masę serową. Do misy robota wrzucam sobie 3 całe jajka, szklankę cukru i ucieram na jasną masę. Do utartych jajek dodaję 3/4 szklanki mleka w temperaturze pokojowej. Nie może być zimne. Pół szklanki oleju, takiego o neutralnym smaku, u mnie rzepakowy, i jedno opakowanie budyniu waniliowego, 60 g. Teraz zmniejszam obroty miksera i dodaję kilogram sera na sernik. Zobaczcie, że mój ser nie jest taki bardzo rzadki, tylko zbity i dosyć gęsty. I taki jest najlepszy właśnie na sernik. Nie może być za rzadki. Mieszamy do połączenia się składników. Ciasto mi się podpiekło. Dzięki temu, że nie robiliśmy jednej gładkiej powierzchni, to teraz jest gdzieniegdzie nierówne. I o taki efekt właśnie mi chodziło. Musimy teraz na to ciasto wylać 2/3 masy serowej.
Pozostałą część, 1/3 masy, wstawiam z powrotem na robot i będziemy dodawać do niej jeszcze pozostałe składniki. 4 takie solidne łyżki masy krówkowej, kajmakowej, serek mascarpone 250 g i 1 dużą łyżkę budyniu o smaku krówkowym lub toffee. Jeśli nie macie, również może być waniliowy. Miksujemy krótko, tylko do połączenia się składników. Teraz masę kajmakową będziemy wykładać na wcześniejszą serową łyżką, tak żeby powstały nam łatki. Najpierw szeroko od siebie, a później już wszędzie, gdzie jest jeszcze biała masa. Im więcej masy nałożycie w jedno miejsce, tym głębiej dojdzie. Wykładamy tak całą masę kajmakową. Z zamrażarki wyjęłam ciasto. Stało tam około 15 minut. Wystarczy, żeby je zetrzeć teraz na tarce o grubych oczkach. Ścieramy na całą powierzchnię sernika. Cienką warstwę. W międzyczasie zmniejszyłam temperaturę w piekarniku do 170. I teraz właśnie w tej temperaturze będę piekła nasz sernik przez 1 godzinę. Po pieczeniu sernik zostawiamy do ostygnięcia w uchylonym, wyłączonym piekarniku. Najlepiej go kroić, jak już całkowicie stężeje, po kilku godzinach. Ale jak się nie możecie oprzeć, możecie próbować od razu. Mój sernik już odczekał kilka godzin, całkowicie zastygł. Dzięki temu będzie łatwiej go pokroić. Sernik najlepiej smakuje, jeśli nie jest trzymany w lodówce, a na blacie, w temperaturze pokojowej. Wtedy jest miękki i kremowy. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube, gdzie znajdziecie mnóstwo różnych ciekawych pomysłów na dania, ciasta, desery, w zasadzie na wszystko. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia!